Cześć, ja mam na imię Tomek i witam Was na kanale Topka PC w dziale Liquid Cooling. W dzisiejszym krótkim odcinku chciałbym Wam pokazać gadżet, który zakupiłem niedawno. Tym gadżetem jest czujnik, ale nie skłamałbym, gdybym powiedział, że to taki multimetr firmy Bexkey. Multimetr ten potrafi nam wyciągnąć parę informacji z płynu chłodzącego krążącego w układzie chłodzenia. Jak widzicie na filmie, produkt posiada bardzo fajne i mocne, oryginalne opakowanie i myślę, że to gwarancja otrzymania niezniszczonego podczas transportu urządzenia. Urządzenie zakupiłem na AliExpressie i udało mi się go znaleźć za około 145 zł, więc myślę, że to dobra cena za fajnie wyglądający przepływomierz i czujnik temperatury. Na pudełku mamy kod QR, który gwarantuje nas, że produkt, który mamy w rękach, jest oryginalny. Pierwsza sprawa, która mnie trochę zdziwiła, to zasilanie tego przepływomierza. Myślałem, że będzie to wtyk PWM lub może wtyczka zasilająca SATA, a mamy tutaj Molexa, który nie zawsze występuje w okablowaniu naszych zasilaczy. Sprawdziłem, można zakupić przejściówkę za parę złotych, więc może nie jest to duża niedogodność. Widzicie właśnie wtyk, za pomocą którego możemy zasilić urządzenie. Urządzenie posiada także wyświetlacz OLEDowy o dużym kontraście, więc powinien być czytelny o każdej porze dnia. Z jednej strony urządzenia mamy metalową wkładkę, która umożliwia nam zmianę położenia rotora, który dokonuje pomiaru przepływu cieczy. Oryginalnie urządzenie mamy skonfigurowane w ten sposób, że aby dokonać pomiaru, ciecz powinna wchodzić do urządzenia z prawej strony, a z lewej strony wychodzić. Jeśli w naszym układzie ciecz będzie się poruszała w przeciwnym kierunku, musimy zmienić orientację rotora, który znajduje się wewnątrz czujnika. Tutaj widzicie tą metalową wkładkę, którą jeśli tego będziemy potrzebować, musimy odkręcić, a rotor, który znajduje się za nią, obrócić o 180 stopni. W pudełku znajdziemy instrukcję, w której to, o czym mówię, jest opisane także w języku angielskim. Jak widzicie, aby odkręcić metalową wkładkę, potrzebujemy klucz imbusowy o rozmiarze 8 mm, który nie znajdziecie w opakowaniu, ale jest to dość popularny klucz, często używany do skręcania np. mebli. Według mnie instrukcja jest dobrze opisana, a dołączone obrazki zupełnie eliminują ewentualne pojawiające się w głowie pytania. Urządzenie, które widzicie, zamontuję jednak w moim komputerze, a czujnik temperatury, który wcześniej omawiałem, poleci do innego komputera chłodzonego cieczą. Z tego powodu będę musiał obrócić o 180 stopni rotor, który znajduje się wewnątrz urządzenia i zaraz zobaczycie to na filmie. To, co zaraz zrobię, może i wygląda na trudne, ale spokojnie, jest to naprawdę bardzo łatwa czynność. Jest to wszystko wykonane w ten sposób, że nie możemy włożyć klucza imbusowego za głęboko, więc nic nie możemy uszkodzić. Mamy tutaj dość krótki gwint i po kilku obrotach mamy wkładkę w ręce. Mnie osobiście nie udało się od razu wyciągnąć rotora, ponieważ musiałem jeszcze wyciągnąć o-ringa, który zamontowany jest przed rotorem. Dopiero po usunięciu o-ringa mamy w rękach rotor. Tutaj widzicie, jak wykonany jest rotor, osadzony jest w dwóch tulejkach z miejscem na oś rotora. Po włożeniu rotora do obudowy zamykamy obudowę na wcisk. Na rotorze widzicie o-ringa, który najlepiej zdemontować i zamontować dopiero po włożeniu rotora do obudowy urządzenia. Jestem bardzo ciekawy, jaki hałas generuje obracający się w środku urządzenia rotor. Ciekawe, czy jest słyszalny podczas przepływu cieczy w układzie. Na pewno to sprawdzę po zamontowaniu urządzenia w układzie chłodzenia. Dobrze, teraz montujemy rotor w urządzeniu. Nie możemy zapomnieć o obrocie o 180 stopni. Najpierw wkładam do urządzenia cały rotor w obudowie, a następnie wkładam uszczelkę o-ring i zakręcam metalową wkładkę z gwintem G1/4 cala. Myślę, że nie jest to wszystko skomplikowane i każdy, kto ma do czynienia z customowymi układami chłodzenia, na pewno sobie z tymi czynnościami poradzi. Oprócz funkcji pomiaru temperatury oraz przepływu cieczy, ponoć czujnik ten potrafi także wydać z siebie dźwięk ostrzegający, który poinformuje nas o braku przepływu cieczy w układzie, czyli np. awarii pompy. Będę chciał i to sprawdzić, czy ta funkcja działa. Dziękuję wszystkim za oglądnięcie tego materiału. Mam nadzieję, że za niedługo się usłyszymy. Trzymajcie się, cześć!